Witam na kanale Telka24. Dziś zaprezentuję zestaw mesh firmy TP-Link model Deco X50 PoE. Jak tu możemy zobaczyć, jest to w naszym standardzie Wi-Fi 6. Ten zestaw ma 3 urządzenia, za chwilkę je wypakuję, pokażę w ogóle jak one wyglądają z bliska. To jest zestaw dla bardziej wymagających użytkowników. Jak sama widzicie, mamy tu zasięg do 600 m2, czyli takie 3 urządzenia rozstawimy w mieszkaniu, w niedużym domku jednorodzinnym. Dużo do tego zestawu jest to, że oprócz, że możemy podłączyć zasilanie bezpośrednio z zasilacza, ale też możemy, tak jak sama nazwa mówi, PoE, możemy podłączyć tutaj zasilanie po kablu Ethernet, gdzie mamy specjalny do tego switch, który umożliwia przesyłanie oprócz sygnału internetowego, też zasila takie nasze zestawy mesh. Jeśli chodzi o ogólnie jego wygląd, to za chwilkę pokażę Wam. Może Wam pokażę, o co chodzi z tym wyborem podłączenia. Tak jak widzicie, mamy switch z PoE, który daje na, powiedzmy, napięcie oraz sygnał. To możemy podłączyć w tej chwili, powiedzmy, 2 sztuki po kablu Ethernet. Te mesze możemy powiesić na ścianie, na suficie lub po prostu postawić na biurku. I powiedzmy, jeden zestaw się łączy z, powiedzmy, tak zwaną matką po Wi-Fi. Wtedy mamy na parterze mamy zasięg, jeśli chodzi, który odsyła nam dodatkowy sygnał Wi-Fi na parterze. Na górze mamy 2 zestawy połączone z naszym switchem, który też działa w systemie PoE. Dobrze, zaraz chwilkę Wam pokażę, jak to w ogóle wygląda na żywo. Przetestujemy, jakie prędkości możemy osiągnąć. I nie wiem, czy zobaczyliście, te całe nasze kostki, czy jak to tam nazwiemy, te mesze, mają gniazda ethernetowe 2,5 giga, czyli to spokojnie możemy ten zestaw kupić, on będzie nam ładnie kilka lat służył i my będziemy, jak w tej chwili mamy prędkość, jeśli chodzi o nasze mieszkanie, czy tam powiedzmy nieduży domek jednorodzinny, 1 gigowe, później możemy po prostu, jak będzie większa prędkość wymagana, spokojnie to mesze nam obsługują większe prędkości, czy to po Ethernecie, czy po Wi-Fi. Dobrze, pokażę Wam zaraz zestaw, jak to wygląda ogólnie, następnie go podłączymy, skonfigurujemy. Konfiguracja jest bardzo prosta przez aplikację Deco. Dobra, nie przedłużamy, pokażę, jak to wygląda na żywo. Tak się prezentuje zestaw Deco po wyjęciu z opakowania. Mamy 3 takie mesh oraz zasilacz. Do tego mamy komplet kołków, różnych wkrętów, podkładek, instrukcję obsługi z przewodem Ethernet. Te wszystkie kołki i tak dalej są nam potrzebne, gdybyśmy chcieli tego zestaw bezpośrednio zamontować na ścianie lub pod sufitem. Tutaj wtedy demontujemy ten dół. Tu mamy pokazane, gdzie zrobić różne otwory, żeby nam to było łatwiej przymocować do ściany lub sufitu. Następnie wtedy możemy zamontować naszego mesza. To stabilnie, jak widzicie, stoi, nic nam nie spadnie, mimo że ten mesh waży około kilograma. Jeśli chodzi o samego mesza, tu z tyłu mamy najpełniejsze informacje, jego nazwę oraz wejście Ethernet 1 gigowe oraz 2,5 gigowe, wejście na zasilacz oraz przycisk resetu. Jak wspominałem wcześniej, nie musimy go podłączać z zasilaczem, jeśli nasz switch, tam router obsługuje tą funkcję PoE, czyli mamy po skrętce, oprócz tego, że mamy informacje, mamy też prąd. Wtedy bezpośrednio podłączamy pod jedno lub pod drugie wejście Ethernet naszą skrętkę i zasilamy wtedy naszego mesza bezpośrednio ze skrętki. Jak mówiłem, tu jest bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o pierwszą instalację. Tu mamy nazwę, to jest ten nazywa się Deco 3E. 2 kolejne nasze mesze też mają, każdy ma inną nazwę. Jak podłączymy, powiedzmy, tą sztukę do naszego routera, łączymy się wtedy z aplikacji, która konfiguruje nam cały ten zestaw z tym modelem. Ja na początku nie zwróciłem uwagi, że są 3 różne nazwy i połączyłem się akurat z routerem, z meshem w innym pomieszczeniu i się dziwię, że nie chcę się skonfigurować i wszystko ruszyć. Trzeba zobaczyć, którą nazwę bierzemy na początku, czyli to jest ten, na przykład to jest Deco 3E. Łączymy się z aplikacją, która jest dedykowana do naszych meszy Deco. Konfigurujemy. 2 kolejne zestawy się z tym łączą bezpośrednio. Same się zmieniają nazwę na tą, co ja sobie akurat wybrałem Telka24 Deco Test. Tak będzie się ta sieć nazywała. Ustawiamy tam hasełko, wszystko to później pokażę. Najpierw wykonam
testy prędkości, jeśli chodzi o te pomieszczenie. Jako maksymalną będę mógł z tego mesza prędkość wyciągnąć w moich warunkach domowych. Oraz jak oglądacie mój kanał, to drugi mesh stoi u córki, co zawsze tam jest kiepski zasięg i kiepska prędkość, jeśli chodzi o internet. Zobaczymy, jak ten zestaw meszy tam będą podbijać sygnał. Oczywiście oprócz tego, że możemy w drugim pokoju korzystać z Wi-Fi z naszego mesza, to też może ten jedno wyjście działać jako wyjście, czyli możemy podłączyć na przykład laptopa czy jakieś inne urządzenie pod mesza po przewodzie Ethernet, na przykład komputer stacjonarny, i zobaczymy, jak to też będzie działało, bo jestem ciekawy, jak to będzie wszystko się spisywało. Następnie po tych testach pokażę Wam pierwszą instalację, jak to w ogóle zainstalować, bo widziałem na różnych forach, że niektórzy mają problem, jeśli chodzi o pierwszą instalację, jak to się robi. To pokażę już w dzisiejszym odcinku oraz podsumujemy na końcu jego działanie. Podłączyłem już komputer z naszym meshem Deco po Wi-Fi. W standardzie, jak tu możemy przeczytać, jest Wi-Fi 6. Prędkość między urządzeniami to jest 2,4 giga, jeśli chodzi o prędkość między tym komputerem a meshem. On w tej chwili stoi ode mnie jakieś 2,5 metra. W tym samym pomieszczeniu to jest ta, jak to nazywam, powiedzmy, matka. Jeśli chodzi o kartę, w moim laptopie to jest Wi-Fi 7, czyli jak będziecie mieli inne wyniki, na przykład ja w tej chwili wykonuję to, wiadomo, też trzeba sprawdzić, jakie macie wbudowane karty w Wasze komputery, czy urządzenia, czy jakie macie też warunki, jeśli chodzi o zamieszkanie, bo to może jeden router drugiego też zagłuszać. Jeśli chodzi o testy, to będą wykonywane przy aplikacji iPerf, ponieważ ja maksymalną prędkość, którą mam wyjście na świat w tej chwili, to jest 300. Przy programie iPerf mogę uzyskać około 1 giga, ponieważ tam jest podłączony komputer do routera. Router jest podłączony z meshem, to tam powiedzmy, jeśli będziemy mieli około 1 giga, to będzie bardzo dobrze. Wykonamy, tak jak mówiłem wcześniej, jeden test w tym pomieszczeniu, czyli przy naszym, jak to się nazywa, matce. Drugi test wykonamy przy drugim zestawie. Tam spróbujemy połączyć się po Wi-Fi i zobaczymy, tak jak mówiłem, że te mesze mogą działać, oprócz tego, że wysyłają też sygnał Wi-Fi dalej. Mają też wbudowane gniazda Ethernet, które możemy po prostu przesyłać też sygnał do komputera stacjonarnego. Wtedy sprawdzimy tak samo, jaka będzie prędkość, będzie jakaś różnica między Wi-Fi a wejściem Ethernet, czy wyjściem Ethernet w tym drugim zestawie. Wpisałem już komendę program iPerf, klikamy Enter, zaraz zobaczymy, jaka będzie prędkość. Czyli praktycznie, nie, to jest blisko odległość, mamy ponad 900. Wykonamy jeszcze raz drugi test. Oj, nie wpisam komendy, przepraszam bardzo. Drugi test. Akurat mi się tam już taki szumiący, to jest akurat ten drugi laptop, niestety to już jest staruszek, ale jak widzicie, nadaje nam sygnał. Dobrze, teraz przejdziemy do drugiego pomieszczenia, wykonamy test w drugim pomieszczeniu. Tu w aplikacji możemy zobaczyć, jak są podłączone nasze mesze. Tu jest sypialnia, to jest ten główny mesz, tu jest jeden mesz, który jest u jednej córki, tu jest ten, co w tej chwili ma siłę sygnału średnią, do niego są podłączone to jest ten mesz, do niego w tej chwili podłączony jest ten telefon oraz laptop. Zaraz zobaczymy, jaką będziemy mieli prędkość w tym pomieszczeniu. Zaraz się wyostrzy obraz, wyostrzył się. Teraz sprawdzimy w tej chwili przy średnim sygnale między meszami, jaka będzie prędkość, ile nam spadnie. W tej chwili testujemy po Wi-Fi, następnie sprawdzimy, jak mówiłem, że możemy podłączyć też z mesza kabel Ethernet, zobaczymy, ile nam prędkość wzrośnie. Tu w tej chwili mamy 193, wykonamy jeszcze drugi test po Wi-Fi. Tu wyszła średnia 168, troszeczkę gorzej. Zobaczymy, jak podłączę przewód Ethernet z tego mesza, czy tam coś wzrośnie. Wiadomo, że to też zależy od ścian. To jest akurat niestety blok z wielkiej płyty, żelbeton. Jeszcze raz z tego, bo chyba nie zdążyło się przełączyć na Ethernet. Pierwszy test wyszedł średnia 330.
Drugi test 315. Tak z ciekawości jeszcze się przełączę na router operatora. Zobaczymy, jaka będzie prędkość w tym pomieszczeniu, bo to zawsze w tym pomieszczeniu narzekałem na prędkości. A nie ta sieć, przepraszam. Tu będzie to. Prędkość, jak możecie zauważyć, z routera pierwszy test 89. To jest po 5 GHz. Dobrze, cokolwiek w ogóle to pokazuje. Czasami jak jest właśnie podłączone pod 2.4, to potrafi spać jeszcze bardziej. Średnia 99, ten dzisiaj jest dość dobrze jak na to pomieszczenie. Za chwilkę Wam pokażę, jak skonfigurować tego mesza, jak to banalnie się robi przy pomocy aplikacji oraz kilka funkcji aplikacji, które mi się podobają, oraz omówię działanie tego mesza, bo ja z niego korzystam już około tygodnia. Mogę się o nim troszeczkę wypowiedzieć, jeśli chodzi o jego normalne działanie w porównaniu do zwykłego routera, czy tam zestawów z Master Signału, co miałem wcześniej. Teraz Wam pokażę, jak prosto się konfiguruje Mesh Deco. Jak tu widzicie, mamy jedną akurat osieroconą zestaw. Korzystamy z aplikacji Deco. Klikamy dalej. Wybieramy swój model z listy, który akurat posiadamy. Mamy, tylko chyba gdzieś tutaj był. Przegapiłem go. A jest X50 Power. Wybieramy, jakie jest zasilane, czy jest zasilane z, tak jak wspominałem, możemy go zasilić bezpośrednio z sieci Ethernet lub przez zasilacz. Nie mamy zasilacza Power, łączymy go bezpośrednio przez zasilacz. Mamy podane, co nam się przyda, czyli kabel Ethernet, zasilacz. Router jest podłączony. Łączymy nasz zestaw Mesh z routerem oraz z zasilaniem. Nasz modem jest na zielono. Router akurat widzicie cały czas miga na niebiesko, jeśli chodzi o naszego mesza. Wyszukujemy Deco. Musimy, jak zobaczycie, jest konfiguracja, znalazł kilka urządzeń. Musimy go połączyć z tym, co chcemy. To połączymy się. Końcówka, jak widzicie, tu mamy 3 sztuki. Nasz zestaw Deco to jest akurat ten końcówka 6C. Z nim się łączymy. Klikamy znaleziono. Wybieramy, gdzie nasz główny zestaw stoi. Klikamy sobie sypialnia. Dalej. Mamy połączenie dynamiczne. Nie chcemy kopiować MAC adresu. Klikamy dalej. Teraz mamy własną nazwę nazwać. Nazwę ją oczywiście Telcap 2.4. Hasło. Wpiszę po prostu najprostsze, jakie się da, żeby zobaczyć, jak to się konfiguruje. Mamy hasło od 1 do 9. Bardzo słabe, ale to tylko jest na test. Klikamy zatwierdź, dalej. Nie chcemy pamiętać hasła. I w tej chwili on się konfiguruje ze wszystkimi urządzeniami, jeśli chodzi o ten zestaw. Za chwilkę ten powinien przestać migać na niebiesko. Jak zapali się na zielono, sprawdzimy, czy działa internet. Mamy teraz komunikat połącz się z siecią. Wybieramy jeszcze raz naszą sieć. Powinna się nazywać Telcap. Jak widzicie, jest Telcap 2.4. Hasło bardzo trudne, ale jak mówiłem, to jest tylko na
podczas testu. Poprawnie pisałem, poprawnie połącz. Połączyło, wracamy do aplikacji. Gotowe. Mesh testuje połączenie z internetem. Instrukcja, jakbyśmy chcieli gdzieś go powiesić na ścianie czy przy puszce. Klikamy pomiń. Moja sieć już jest gotowa. Podłącz inne deko. Mamy już podłączone. I jak tu możecie zobaczyć na zmienił kolor na zielony, ten nasz osierczony zestaw. W tej chwili mamy już podłączenie do... Wszystkie trzy są połączone. Jest jeden klient online. To co Wam chciałem pokazać, to tak jak wcześniej mówiłem, możemy zrobić tak jak w routerach TP-Link Archer. Kontrolujcie skończy, możemy dodawać urządzenia, które chcemy. Ale powiedzmy sobie bardziej interesuje... Przepraszam, zlogowałem się. To co mnie bardziej interesuje, to stworzenie sieci gościnnej. Mamy więcej, sieć dla gości. Powiedzmy jakby taki router wykorzystujemy powiedzmy w jakimś niedużym restauracji, czy tam powiedzmy w hotelu możemy zrobić sieć dla gości. Możemy ją sobie nazwać dowolnie. Powiedzmy domek. Hasło ustawiamy tak samo jakie chcemy, to na przykład ustawimy jakie to wpisałem? QWERTY. Za krótkie hasło musi być. Mamy QWERTY 1, 2, 3, 4, 5, 6. I to co mi się tu podoba akurat jeśli chodzi o zaawansowane, możemy ustawić dla gości inną przepustowość niż dla normalnego użytkownika. Mam tutaj ustawioną przepustowość TLK24 domek, powiedzmy nazwa sieci, klikamy zapisz i powiedzmy dla gości restauracji czy tam powiedzmy naszego pensjonatu możemy spokojnie lub po prostu w mieszkaniu dla przyjezdnych mogą korzystać wtedy z innej sieci, nie obciążając naszego połączenia. Oczywiście możemy to wszystko widzieć, mamy też raporty, ale ponieważ w tej chwili to jest użytkowania na sieci, to jest podłączone w tej chwili po resecie, to nie ma żadnych raportów. Ustawienia sieci Wi-Fi. Możemy troszeczkę zmienić jeszcze zabezpieczenie, szerokość pasma trzeba być ustawione na 80-160. Ma korzystać z pasma 2.4, piątki, czyli jedno i drugie, tak powiedzmy smart. Ukryć sieć. Bezpieczeństwo możemy zmienić na WPA 2 na 3, to będzie wtedy będzie, według mnie to jest nowszy standard zabezpieczenia, ale tutaj trzeba też użyć trudniejszego hasła niż 1, 2, 3, 4, bo to wiadomo, że to bez sensu dać łatwe hasło do sieci WPA 3. Odrzucamy. I jeśli chodzi o taką pierwszą konfigurację, to wystarczy tyle zrobić. Jeśli chodzi o pierwszą konfigurację, to według mnie tyle wystarczy. Mam nadzieję, że pokazałem Wam, jak to prosto zainstalować. Może to, co jeszcze niektórych by interesowało, te diody możemy po prostu je wyłączyć, żeby nam się nie świeciły. Albo jak chcecie, żeby się świeciły na przykład w pewnych godzinach, wtedy po prostu ustawiamy czas, kiedy mają się wyłączyć, na przykład 22, żeby nas nie raziło te diody, która się włączy, a samo się włączy o 22. Dobra, jeśli chodzi o konfigurację, to byłoby tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku udało mi się pokazać wszystkie zalety oraz wady mesha Deco X50. Tu jest duża zaleta tego mesha, że to już jest w standardzie Wi-Fi 6 i to jest powiedzmy mesh przyszłościowy, nie tak jak w te starsze Wi-Fi 5, że tam są sporo wolniejsze oraz też mają mniejszy zasięg. Zapewne miałbym lepsze osiągi, jeśli chodzi o inne pomieszczenia, o prędkość, gdybym miał podłączone te mesze powiedzmy pod sufitem, czy tam na ścianach zamontowane, a nie tak po prostu nie leżały spokojnie na różnych biurkach. Powiedzmy ten mesh matka stał obok telewizora, to też wiadomo, że to troszeczkę falę odbija, troszeczkę jest zawsze gorszy przez to zasięg. Tutaj jak możemy wyczytać, maksymalny zasięg tego meszy był do 600 metrów
kwadratowych. Niestety tego nie mogłem sprawdzić spokojnie. U mnie był zasięg w całym mieszkaniu oraz kawałek przed blokiem, czyli mogłem sobie po prostu pójść na ławkę, usiąść i też miałem zasięg akurat z tego mesza, co tam stał u córki. Tu jest według mnie duża zaleta, jeśli chodzi o porównaniu do wzmacniaczy Wi-Fi. Tutaj przechodzimy płynnie z pomieszczenia do pomieszczenia, to nam akurat automatycznie się przyłącza ten zasięg, nie mamy żadnych straty pingów. Przy router plus wzmacniacz sygnału to jest tak, że przynajmniej w moim przypadku było tak, że praktycznie miałem jedną kreskę z routera, dopiero mi się przyłączało na wzmacniacz Wi-Fi i tutaj było widać, czuć spory spadek prędkości oraz przy przyłączaniu zgubiło się też pingi. Przy zestawach mesh tego nie zwróciłem uwagi, żeby było tak, że nagle mam na urządzeniu jedną kreskę lub dwie kreski, cały czas miałem zasięg full i automatycznie mi się przełączał na nie, kiedy przechodziłem z pomieszczenia do pomieszczenia, byłem podnoszony do drugiego urządzenia. Według mnie takie urządzenia się akurat nadają idealnie do dużych mieszkań albo domki jednorodzinne. Możemy też zamontować spokojnie w jakiejś restauracji czy w niewielkim hotelu, czy powiedzmy pensjonacie, to raczej by taki zestaw się przydał. Wiadomo, gdybyśmy mieli to połączone jeszcze w systemie PoE, że dochodziła bezkrętka do danego urządzenia, to byłoby jeszcze lepsze prędkości. Ja akurat testowałem, że powiedzmy była jedna matka, dwie powiedzmy córki i między urządzeniami się wszystko łączyło po Wi-Fi. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, piszcie komentarze, dajcie łapki w górę, to było na tyle, trzymajcie się.